Środek, bo pan właściciel ma na imię, na nazwisko Środek. Polska piekarnia, w której można kupić chleb, w której można kupić pączki. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku z USA, a dokładnie z Detroit, a dokładnie jeszcze bardziej z dzielnicy Hamtramck, czyli niegdyś polskiej dzielnicy, kiedy to w XVIII bądź bądź XIX wieku przybywali tutaj Polacy, to właśnie w tej części osiedlali się głównie na tych ulicach. W tych domach, w tych lokalach mieszkali, prowadzili biznesy. Przy nowym odcinku rzecz jasna łapeczka, komentarz i poczta sandałowa, żeby filmy szły jeszcze dalej w świat i polskość, żeby również podróżowała z nami. Proszę zobaczyć na to. Środek, bo pan właściciel ma na imię, na nazwisko Środek. Quality sausage, czyli wysokiej klasy wędliny. Poszukujemy opiekunki z zamieszkaniem dla 4-letniej córki. Royal telefon Olivia. I tutaj jeszcze po rosyjsku. No, więc jak coś to robota jest, powołajcie się na mnie. Pokój, kuchnia, łazienka, apartament, centrum Hamtramck do wynajęcia. Można zobaczyć sobie też chatę ogarnąć. Polish dinner, Holy Cross Church, 15 dolców za jedzenie kolacji w kościele polskim. No niedobrze, no. Dzisiaj weekend zamknięte. Witamy w Środeks. Panie Środeks, mam nadzieję, że pan ogląda. Żałuję, że pana nie ma. Sok z brzozy, rzeczy polskie. Ojejku, jak żałuję, że tutaj jest zamknięte. Made Polish kielbasa fresh and smoked, kiszka do lampki. Wszystko jest. Zobaczcie, też tutaj ukraińska flaga, polska flaga i amerykańska flaga. No i oczywiście plants for sale. Rośliny na sprzedaż. Royal Jewelerz. Tutaj jest złotnik, naprawa różnych takich właśnie rzeczy. Cash for gold. Można też ogólnie sprzedać coś złotego. Idziemy, pobujajmy się tutaj, zobaczmy jak to mniej więcej wygląda. Dostałem info od kolegi, no ogólnie kolega pracuje Hitek. Też tak brzmi polsko, ale Hindus tam pracuje. A tutaj pani fryzjerka Polka, no ale niestety też dzisiaj nie ma, bo weekend. No niedobrze, no, dziewczyny. Tutaj coś z ubraniami. 1931 rok. Bardzo możliwe, że założone przez Polaków, którzy w tamtym czasie już tutaj byli. Zobaczcie, jaki styl tych ubrań. Jest w ogóle jak taki niespotykany, już powiedziałbym niecodzienny. Można by było nazwać to miejsce muzeum. Bardzo tutaj muzułmańsko bym powiedział. Kratom. Szukam jakichś takich, wiecie, miejsc, które są otworzone i mają jakieś polskie korzenie, ale przyznam szczerze, że do tej pory to tylko muzułmanów widziałem. No i tutaj widzicie też po arabsku. Tutaj tak samo. No idę szukać, no. I love Jesus. Powiem wam, że zawsze taki abstrakcyjny styl mnie zastanawiał. Nosić torebkę, gdzie laska ma w talerzu makarony, spaghetti. Nie wiem jak się ten styl nazywa, ale jest dość ciekawy, wyzywający. Nasz brat Mohamed, doktor Bazi Aso. Czyżby ta dzielnica, która niegdyś tętniła życiem, została zamieniona w taki powiedziałbym, w taką dzielnicę muzułmańską? Na to wychodzi. Tutaj jakieś można... O, second hand. City deal. Po 2 dolce można kupić coś. Patrzcie, można sobie jakieś takie bajery kupić po 2 dolce, po 6 dolców, jakieś butki. Ale te buty to kosztują więcej niż 2 dolce. Jakieś meble, nie meble. No taki
To są nowe rzeczy, to nie są używane rzeczy. To są pewnie z jakichś zwrotów, niezwrotów. Takie bajery. Taka maska do nurkowania. Bezcenna. Nie widać ceny. Jakiś pistolet. Takich bajerów dużo. Nasi bracia muzułmanie prowadzą. Idziemy dalej. Order pick up here, czyli zamów i odbierz tutaj pączki. Pączki New Palace Bakery. Polska piekarnia, w której można kupić chleb, w której można kupić pączki. Niedobrze. Wydaje mi się, że przeszła obok mnie Polka, ale jakoś tak jak zagadałem po angielsku, to była jakoś taka zdystansowana. Ale gdyby przecież widziała moją flagę na kapeluszu, to pewnie by jakoś może zagadała. No ale nie wiem, niektórzy Polacy z tego co jakoś tak zauważyłem, chyba się nie chcą za bardzo przyznawać, jeżeli są dość długo tutaj. Nie wiem, z czego to może wynikać. Zrobię troszkę inny trik. Teraz to są dzielnice, to są domy, w których mieszkali niegdyś Polacy. 100 lat wstecz, nawet i więcej, mieszkali właśnie tutaj, w tych domostwach. Jeżeli kogoś wypatrzę na ganku, to podbijam, żeby zagadać, żeby zapytać, co tutaj w trawie piszczy. Niektóre te domy są w takim, powiedziałbym, średnim stanie. Tak jak na przykład tutaj. Ten widać, że ewidentnie dom jest opuszczony. No a te bardziej zadbane, no to ewidentnie widać, że są zamieszkane. Szukam, trafiłem na pana Ukraińca, pytam, czy po angielsku mówi. Mówi, nie, po angielsku nie. Ja z Ukrainy. Ja mówię, a no to spoko, to ja tutaj zaraz po rosyjsku. No i się dogadaliśmy, mówi, że tam w tamtym domu gdzieś mieszka pani Halina. Więc dostałem namiar, idę szukać pani Haliny. Ktoś z was może się zastanawiać, kierowniku, dlaczego nie przyjedziesz na przykład jutro bądź pojutrze? Słuchajcie, jestem zależny, nie mam samochodu. Przemieszczanie się tutaj po tym Detroit i po okolicy jest naprawdę, to są przestrzenie ogromne. I tutaj jak widzicie nie ma autobusów. Komunikacja, tędy pójdę. Komunikacja publiczna działa bardzo słabo. I moi znajomi dzisiaj mnie po prostu tutaj zostawili. Zabrali, zostawili i dzięki temu no mogę pokazać wam to, co mogę. Próbuję pokazać wam tyle, ile jest mi dane. Kardynał Józef Glemp. 1985 wrzesień. Proszę bardzo. Mural poświęcony Polsce. Co tu napisane? Kraków, Poland. 2000 rok. Mural przedstawiający tradycję. O, jest i rynek w Krakowie. Ja cię powiem wam, że ja normalnie wsiąkam tutaj. I pomnik Jana Pawła II. Ale pomników Jana Pawła II jest no od groma. Powiem wam, że ogrom. Osoby, które ufundowały donation. Maria Kasprzak. Panią hinduskę zapytałem, czy zna jakieś tutaj polskie rodziny. Mówi, I don't understand. Tutaj ukraińska familia. A my idziemy do numeru. Nie powiem wam numeru, bo będziecie panią Halinę w Detroit nachodzić. Powiem wam, że dzisiaj to mam niefart. Niefart z tego tytułu, że dom pani Haliny prawie znalazłem. Wypatrzyłem jakiś inny dom, w którym de facto coś tam robiono. No i zapukałem, wychylił się gość i mówi, a może ty jesteś z Polski? On mówi, tak, jestem z Polski, mówię po polsku, gość z Mazowieckiego i powiem wam, że no pani Halina jest chora, pani Halina śpi dzisiaj, więc i to był jej syn w ogóle, to był jej syn, więc trafiłem dobrze. No ale syn taki zdystansowany, ale po co, ale dlaczego? No ja rozumiem, trzeba wiecie, trzeba być czujnym, no ale dobra, poczułem, że syn nie jest osobą, która będzie chciała wziąć udział w wywiadzie. Idę dalej. Attorneys at law, Gerald Kamiński. Pan Kamiński, coś tutaj z prawem związane. Stare pamiątki. Panie Kamiński, pozdrawiamy. Sprawy kryminalne. Traffic jakieś na drodze. Rozstania. Tutaj u pana Kamińskiego można ogarnąć. Zobaczcie, jak to ogólnie tutaj wygląda.
Tutaj, no, miasto nie jest przyjazne dla, chciałem powiedzieć, dla autostopowiczy, dla pieszych ogólnie. Zobaczcie, drogi szerokie, jak na jakiejś autostradzie, a to jest po prostu miasteczko. Idę trochę dalej szukać naszych. Tego pana zaraz zaczepię, zapytam. Taki sklep na szybkie zakupy. Różne rzeczy można kupić. Osiedlowy. Tego pana nie zaczepiałem, bezdomny. Patrzcie, co wypatrzyłem. Bożek Market. Może ten market będzie czynny. Uderzamy. Bożek Market. Dobra. Trzymajcie tutaj kciuki. Od tej strony zachodzę. Tadam. Zamknięty chyba. Tak przynajmniej wygląda. A może? Otwarte. Ty słyszycie polskie kawałki? Dokładnie. Polska. Lyski dębowe. Idę zapytać, czy kogoś z menadżerów mają Polski. Niedobrze, niedobrze. Tutaj też dziewczyna z Ukrainy. Sobieski. Dziewczyna z Ukrainy mówi, że niestety właścicieli nie ma. Nie ma, dopiero może jutro będą. A tutaj meczet. Bosnian American Islamic Center. W tak mało sprzyjającej atmosferze dzisiaj tutaj na obrzeżach Detroit niestety nie udaje się złapać tej polskości, tej Polonii, więc spróbujemy pojechać do centrum polskiego tutaj właśnie w Detroit. Zobaczymy, co tam nas zastanie. Panią Natalię z Ukrainy spotkałem, z Lwowa. Dziadek z Polski. No i tak właśnie sentymentalnie rozmawialiśmy sobie. Powiem wam, że no ciężko jest w domu, jacyś młodzi, tutaj 8 miesięcy mieszkają Polacy obok. No ale takich świeżynek to ciężko takie świeżynki wyrywać. Tutaj dostałem informację, że dom pogrzebowy Jurkiewicz i Wilk już tutaj jest około 30 lat. Zamknięte niestety. - 20 minut dalej amerykańsko-polskie centrum kulturalne. Można tutaj zamówić różne jedzonko, bo tu jest restauracja i są różne inne miejsca. Ignacy Jan Paderewski, Kopernik. 35 lat, moi drodzy, już tutaj są. Sala bankietowa, dancingi. No i rzecz jasna jest też pan Tomasz, który jest menadżerem, ale niestety nie ma czasu udzielić wywiadu. Szkoda. Restauracja Wawel. I pan Tomasz mówi, że tutaj głównie gwiazdy się zatrzymują, jak są tutaj w Detroit. Tony Adamowicz, Polish Racing Driver. Pan Smoliński, Krystyna Kozicki. Hokej na lodzie, Ed Olczyk, Mike Mundhak. Ale te nazwiska są różne. Kluszewski, Tom Paciorek, Warner Orlik, Tournament Players Division, Dick Modzielewski, Andy Banachowski, bokser. Ten najbardziej mi się podoba, Joe Kocur. A tutaj, moi drodzy, ściana chwały z polskimi akcentami. Teddy Jarosz. To są kolejne pokolenia. Myślę, że w XIX wieku ich rodzice tutaj musieli przypłynąć. Szymański, Grabowski, bejsboliści, futbol amerykański, Hopiniada,
Kamil Pacholec. Pozdro, Kamil. Restauracja Wawel. Tutaj pamiątki klubu Biały Orzeł, Detroit. O, nieźle, mają swoją drużynę Detroit. Andrzej Szarma, Tadeusz Kościuszko, Dębowa Polska, wódka, fabryka wódki Wiesław Wawrzyniak. Zobaczcie, ile polskich akcentów. No i bocian. Bociana nie mogłoby zabraknąć. Nalewka lwówecka. Polska restauracja wciąż funkcjonuje. Tutaj jeszcze jest Amerpol Travel. No ja dzisiaj, moi drodzy, powiem wam szczerze, że dawno nie miałem takiej sytuacji. Tam jeszcze jest jakaś, coś tam jest, Polka. Zaraz podejdziemy. Nie miałem takiej sytuacji, że szło mi tak źle, w sensie tak ciężko. Doktor Olejnik, dawaj chociaż do pani Olejnik, zęba zrobię. W sensie nie potrzebuję zrobić zęba, ale bym pogadał chociaż o zębach z panią Olejnik. Wjeżdżamy. Nieźle. Jakieś muzeum jest. Ho, ho, ho. Pech. Ogłoszenie. House for rent. Chatę wynajmę. Zatrudnimy. Oferta pracy. Szukam krawcowej na pol lub pełny etat. Szukam pracę do starszej kobiety. O, widzicie, tutaj normalnie robotę można znaleźć. O, po polsku, trochę po angielsku. Jest Jan. Jan II. Jan Paweł. Różne obrazy. Sztuka nawiązująca do polskiej kultury. Metrophysical Therapy. To nie dla nas. Jeszcze nie dla nas. Amerpol Travel. Też zamknięte. Może ktoś jest? Nie, nikogo nie ma. Tutaj pewnie można było kiedyś kupić lot powrotny do Polski. O, jest lot. Firmy LOT. Tam taki samolot pod sufitem. Ciekawe to wszystko. Ciekawy jest ten świat, moi drodzy. Ciekawy tak. I właśnie Kopernik w ten oto sposób dzisiaj reaguje na to, że tej polskości, której szukam, nie mogę znaleźć. To jest reakcja Kopernika na ten odcinek. A tutaj polska społeczność, która obraduje o tym, jak uniknąć spotkania z Jak to daleko, z kierownikiem. Pani Renato, byłem u pani, ale pani nie było. Polacy kiedyś, przyjeżdżając do Stanów, po roku pracy w latach załóżmy 60., 70., kiedy dolar był takim czarnym dolarem, co opowiadałem na odcinkach z Greenpointu i też pan Marek, aptekarz, opowiadał o tej właśnie sytuacji. Wtedy ludzie po roku wracali do Polski, budowali domy, kupowali samochody, czuli pieniądz wtedy. To była ogromna różnica. Wtedy, moi drodzy, w Ameryce to się żyło. 77 stopni dzisiaj. Tyle pokazuje Fahrenheitów, więc sobie przeliczcie na Celsjusze. Ja tutaj mam drogę szybkiego ruchu. Kurde, jak to przebiec, jak oni tak zapierdzielają szybko. Ale dokąd idę? Idę tutaj do tej restauracji Polka. Ona jakoś tak wygląda, jakby była zamknięta, ale podejdę bliżej, jak już tutaj jestem. I biję do tego jeszcze, o, Polish Market, jeszcze polski sklep jest po lewej. I biję jeszcze do tego, że w latach nawet, wiecie, 100 lat temu albo 120 lat temu tutaj w Detroit, pracując na taśmie, na przykład u Forda, Henryka Forda, który stworzył auta Ford, między innymi fabrykę Forda, to zarabiało się ogromne pieniądze. Stara restauracja Polka. Beer Cafe. Proszę, tak wygląda od frontu, ale wygląda tak, jakby była zamknięta. Przynajmniej odnoszę takie wrażenie. A może nie jest w sensie zamknięta, że nieczynna już od dłuższego czasu, a może tylko po prostu dzisiaj? Nie. Looking to organize an event? Nie, no eventy, reklama, że można tutaj tworzyć eventy jest, chyba jeszcze działa. Ale wyobraźcie sobie, że nawet 100 lat temu na przykład w fabryce gdzieś tam płacili $5 za
za dniówki, to na przykład w fabryce Forda płacono 2 razy tyle. Więc ludzie, wiedząc, że można zarobić aż 2 razy tyle, no to z przyjemnością tutaj przyjeżdżali, tutaj ciągnęli na zarobek. A jak ktoś wracał do Polski i mówił: ty, wiesz ile w Stanach się zarabia? Tyle i tyle. No to kolejni jechali, bo to tak działa. Znasz kogoś? No to łatwiej zawsze ci jest podjąć taką drastyczną decyzję, że wylatujesz tam kilkanaście, kilka tysięcy kilometrów od domu, bo wiesz, że zawsze ci ten ktoś pomoże, znajomy. Raz lepiej, raz gorzej, ale pomoże. Sklep. I ten sklep ma się całkiem dobrze. Też polski. Do not enter. Do not enter, my friend. Tutaj tak napisane. A tutaj na sklepie polskie akcenty. No i grzybobranie, ojejku. Sianokosy. Koń zimnokrwisty. To jest to. Polska. Store hour, Monday through Saturday. No dzisiaj mamy Sunday. Zamknięte. Czy ktoś mi może wytłumaczyć fenomen ciągnięcia przez ocean polskiej wody? Po co? Dlaczego? Po co wodę ciągnąć za ocean? No ale już widzę, stąd są polskie produkty. Nie tylko woda. Taki amerykański styl tego sklepu. O, ile kamer, widzieliście? O kurczę, dawno nie widziałem aż takiego obwarowania, bezpieczeństwa. Flaga dumnie powiewa. Moi drodzy, wracam do domu, siadam, montuję odcinek, żebyście mieli co oglądać i żebyście mieli gdzie zostawiać łapeczkę, komentarz i rzecz jasna pocztę sandałową wysyłać w świat. Jeżeli jakiś odcinek wam się podoba, wzbogacił wasz światopogląd, poszerzył waszą wiedzę, to podawajcie dalej, bo to jest super nagroda, to jest zarąbista nagroda dla mnie jako dla twórcy. Dzisiejszy odcinek był o Polsce, z małą ilością Polski, Polaków, ale z dużą ilością o Polakach, o tych akcentach polskości. Czasami tak bywa. Na 700 odcinków, 750 chyba na kanale odcinków, pierwszy raz mi się zdarzyło, że miałem tak małą interakcję w ogóle z Polakami. Ale takie jest życie. Nie zawsze to życie daje nam to, czego oczekujemy. Więc moi drodzy, kończyć będę, no. Jak ci Polacy się poukrywali przede mną w Detroit, no to nie mogę ich znaleźć. Pozdrawiam całą Polonię serdecznie z Detroit. Mam nadzieję, moi drodzy, że w Chicago będzie lepiej. Bo następne odcinki, daj Boże, będą albo jeszcze jakiś jeden z Detroit zrobię, albo już będą z drogi do Chicago, no i z Chicago. Więc droga Polonii z Chicago, czekajcie tam na mnie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co zobaczyć, kogo odwiedzić. Jeśli napisaliście do mnie wiadomość mailową z zaproszeniem ze Stanów, a nie odpisałem, to musicie wiedzieć, że tych wiadomości dostałem całą masę. Naprawdę ilość Polaków w Stanach. I nie obrażajcie się na mnie za to, że nie odpisuję, bo jest tego tak bardzo dużo, a ja jestem tylko jeden. I naprawdę cieszy to moje serce, kiedy wiem, że mogę na was liczyć. Kiedy wiem, że jesteście. No i super jest w ogóle, że mnie zapraszacie do domu na nocleg. Zarąbista sprawa. Gdybym miał więcej czasu i bo do niektórych w ogóle stanów też nie jadę, gdy będę w okolicy, na pewno się do was odezwę. Więc tak, no to tyle na koniec. Trzymajcie się, moi drodzy. Za mną polski akcent, polskie centrum w Detroit, centrum kulturowe, a ja się żegnam prościutko właśnie stąd, gdzie stoi sandał kierowniczy. Pozdrawiam serdecznie, czołem! It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so